jest jednoznaczne z tym, że musi się pan poddać kontroli. Jeśli funkcjonariusz prosi. Na razie. To ja może... Zdaje pan sobie sprawę z tego, Pan czy jest nie? z jakiej służby? Ze Straży Granicznej także? Tak, ja właśnie chciałem od tego zacząć. Pan jest ze Straży Granicznej? Ja pytam pana na razie. Skąd ja jestem? No. Ja pierwszy zadałem panu pytanie, czy pan sobie zdaje sprawę. Panie strażniku, a ja myślałem, że to są w Polsce obowiązują jakieś przepisy. Straż Obowiązują. Graniczną, tak? Podpowiadam panu jak mogę. No dobrze. Ale nie ogarnia pan coś. No, ja tutaj nie jestem od ogarniania. Aha. Dobry. Dobry panu. Pan z telewizji, czy pan... Proszę pana, tak, nie z telewizji, ale zbieram tu trochę materiału tutaj o tym wszystkim. A w jakim celu pan tutaj... No proszę pana, przyjechałem tutaj zobaczyć, jak to w dzisiejszych czasach, tak zwanych dzisiejszych czasach wygląda, czy tu jest jakiś ruch, czy coś się dzieje ogólnie. A ma pan przy sobie jakiś dokument? Nie mam, proszę pana, żadnego dokumentu. A mógłby pan podać jakieś imię, nazwisko A po co panu to? do wylegitymowania? Pan jest ze Straży Granicznej? Tak. Wie pan co? No, on jest uprawniony w sumie do legitymowania, ale pan chyba wie, jak to się odbywa, nie? Wiem. Ja się wylegitymuję panu, nie ma problemu żadnego. Tylko to musi być zgodnie z przepisami, proszę pana. Rozumiem. Ja tylko zapytałem pana na razie, czy pan ma jakiś... Nie mam przy sobie dowodu żadnego, zaraz stąd idę, jak No pan... to z oświadczenia ustnego, skoro podszedł pan do granicy państwa, jak widzi pan, co jest napisane, jest jednoznaczne z tym, że musi się pan poddać kontroli. Jeśli funkcjonariusz prosi. Na razie. To ja może... Zdaje pan sobie sprawę z tego, Pan czy jest nie? z jakiej służby? Ze Straży Granicznej także? Tak, ja właśnie chciałem od tego zacząć. Pan jest ze Straży Granicznej? Ja pytam pana na razie. Skąd ja jestem? No. Ja pierwszy zadałem panu pytanie, czy pan sobie zdaje sprawę. A pan sobie zdaje sprawę, Ja że... jestem ze Straży Granicznej. A jak I pan... grzecznie prosimy o okazanie dokumentu. A pan Jeśli jest- pan nie ma, to z oświadczenia ustnego. Panie strażniku, a ja myślałem, że to są w Polsce obowiązują jakieś przepisy. Straż Obowiązują. Graniczną, tak? Jeśli pan zbliża się do granicy państwowej i chce przekroczyć, Ja albo nie chcę ewentualnie przekroczyć. podejść, no to w jakimś celu pan tu przyszedł, Proszę tak? pana, ja nie o tym mówię. Jeżeli pan mnie chce legitymować, to nie ma najmniejszego problemu, No to tylko... bardzo dobrze. No i tylko tyle. Sprawdzamy, wszystko jest ok i dziękujemy i się żegnamy. Ja czekam, aż to pan załatwi zgodnie z prawem. No to właśnie tak, prosimy. Czy Dobra. pan ma jakieś dokumenty? Albo w jakim Dobra. celu pan przybył? Ja przybyłem w celu nagrania tego, co tu widzę, chciałem za chwilę odejść i za chwilę odejdę i nie ma problemu, wylegitymuję się. A ja podpowiadam panu jak mogę. No, to, Ale nie ogarnia pan coś. no, ja tutaj nie jestem od ogarniania. Aha. Chodzi o to, no, jesteśmy ze Straży Granicznej, starszy sierżant Straży Granicznej. Panie sierżancie, starszy sierżancie, tak? O to chodziło. Chodziło No, o to, że chciałem pan się właśnie- przedstawi z imienia, chciałem nazwiska, właśnie od tego... poda pan powód legitymowania i ja natychmiast panu No wyskakuję. i o to chodziło. A pan Ale- z tego jak ja zdążyłem podejść, to już słyszę, że pan się nie wylegitymuje. Ja nic takiego nie powiedziałem. Nie. Ja powiedziałem, że się No, nie ja tak wylegitymuję? słyszałem.
Oj, proszę pana, uszy do umycia dzisiaj, tak? Dobrze, Proszę bardzo, podaję panu PESEL. Chodzi o to, proszę pana, że jak pan chce kogoś legitymować, to Dobrze. wpierw musi pan się przedstawiać z imienia, nazwiska, podawać stopień i tak dalej, a nie czy pan się wylegitymuje. Tak to wygląda. No oczywiście, że tak. No a Bo pan ja jeszcze usłyszałem mówi, że inaczej, pan tak jak słyszał, powiedziałem, usłyszałem, że pan powiedział, że pan się nie wylegitymuje. pan usłyszał, że ja powiedziałem, że No dobra, podaję pan. Podejdę bliżej, żeby inni nie słyszeli. Żeby było pan chce spisać, pan mi się przedstawi, ja już panu podaję. starszy chorąży. A imię, bo wie... Proszę bardzo, podaje pan panu PESEL, czy co pan chce? No PESEL. Wie pan poda imię, nazwisko. Proszę uprzejmie. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Proszę pana. Pan jest dziennikarzem? Proszę pana... jeśli Jeszcze ktoś raz ma- nazwisko, bo takie... Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Tak jest. Urodzony? Geboren. Chrząszcz Woszyce, powiat Łękołody. Co tam jeszcze? Bo ty z oświadczenia ustnego, nie? Bo pan nie ma żadnego dowodu. Nie mam, proszę pana, moje imiona rodziców. A proszę No dobra, uprzejmie. dopiszę w razie czego. No dobra, dokończmy. Pan dziennikarzem? Proszę pana, zgodnie z prawem tak, jestem dziennikarzem, ale to właściwie każdy, kto ma kamerę, gdziekolwiek coś wstawił, to jest dziennikarzem, także w tej kwestii tak to wygląda. No dobra, poda ten pan PESEL. Wiesz. Powoli, powoli. No pytaj, to ty. Ja tu Nie, no ja pomagam. rozumiem. Proszę pana, ja korzystam ze swoich swobód obywatelskich, przyjechałem Nie, my zobaczyć, rozumiemy, co tu się że my- dzieje. Ale to nie ma problemu. Chodzi o to, że No, pan po prostu- podaje nam swoje dane, my sprawdzamy i nie ma sprawy, informujemy, że pan może tutaj chwilę pobyć, zobaczyć co i jak i tylko żeby pan tu nie za długo stał, ponieważ widzi pan, że tu... Nie będę tu długo I stał, to za wszystko, chwilę to nie będę... jest tu uczyczone. Proszę Póki pana- kolega nie A sprawdzi, to... mógłby pan jeszcze pokazać swoją twarz? Bo jeżeli chcemy tutaj pana wylegitymować, to musimy... Proszę uprzejmie. Dobrze. To jeszcze jakby pan mógł powiedzieć, to pan na YouTube nagrywa, czy... Proszę pana, ja nagrywam ogólnie dla własnego użytku, ale od czasu do czasu publikuję różne rzeczy. Tak, publikuję na YouTubie. Przyjechałem zobaczyć, jak to tu A wygląda. skąd pan w ogóle przyjechał? Słucham? Skąd pan przyjechał? Z Polski, proszę pana. Z Polski. No, ale pan może być z Warszawy. Z A adres Katowic. zamieszkania Wie pan co? Czynności legitymowania, adres zamieszkania. Ja to pytam z jest ciekawości teraz. Już nie do legitymowania, bo to nie jest potrzebne. Przyjechałem, proszę pana, z naszego kraju. Mieszkam jakieś tutaj, nie wiem, w pobliżu 200 km stąd. O. A, czyli tu gdzieś, tak? W okolicy No, Braniewa. nie. W okolicy Gronowa to może za dużo powiedziane. Braniewa mówię. Ale słucham? W okolicy Braniewa. No jeszcze trochę dalej, ale nie aż tak daleko, że w głąb. Z północy Polski jestem ogólnie, tak, proszę pana. Dlaczego nie masz notatnika? To... Nie tylko, proszę pana, chodzi o to, że jak ktoś do mnie podchodzi, nie, i coś ode mnie oczekuje, to nie jest prawda, że ja powiedziałem, że ja się nie wylegitymuję. Ja tak usłyszałem, ja nie mówię, że pan tak powiedział. To Jak jest podchodziłem, dziwna ja zrozumiałem, że sytuacja. pan powiedział, ja się nie wylegitymuję, dlatego tak podeszłem do sprawy. Ale jeśli pan podaje swoje dane, Ja, to nie proszę ma pana, problemu. Grzecznie rozmawiamy. W strefie tutaj takiej nadgranicznej, przygranicznej, ja rozumiem uprawnienia Straży Granicznej, Masz nie ma pilotów? tego najmniejszego problemu, już za chwilkę znikam, nie mam żadnych Ale złych intencji. Jeszcze tylko pan mógł poczekać, ja mam tylko ten, sprawdził... Czekam, proszę pana, nic się nie otworzę. Ja nie jestem z tych, co gdzieś uciekają przed służbami czy coś takiego. Nie. Musi sobie zdać pan sprawę, że z takiej sytuacji, jaka jest obecnie, tak podchodzimy, a nie Doskonale sobie zdaję sprawę, Dobra, dlatego to mówię, w wiesz, strefie... inaczej. Ale czy rozczytasz? Ja panu powtórzę, nie ma Pan, problemu, a ma będzie pan trzeba. może dwa imiona, czy jedno? Mam aktualny dowód, tam w systemie powinien być, także... I tyle. To auto tam gdzieś pan postawił? Czy na piechotę pan przyjechał? Nigdzie nie powiedziałem, że autem przyjechałem, już pan za dużo ode mnie informacji wymaga. Jak Wylegitymowałem to się, skrzywienie zawodowe. rozumiem, proszę pana. Gdzieś tam postawiłem rzeczywiście auto w miejscu dozwolonym. Po prostu chciałem podejść, zobaczyć, jak tutaj wygląda. Nigdy tu nie byłem. To trzeba było tak od razu. Czy mówił pan koledze to? Ja, proszę pana, jakby pan był od początku, to by pan wiedział, że jestem całkowicie spokojny. Tylko jeżeli ktoś chce ode mnie dane, to pan rozumie, tak? Przychodzi do pana pewnie, ktoś, że rozumiem. No podchodzimy, ktoś- dzień dobry,
ktoś do pana przychodzi, chce dane, no to najpierw musi się przedstawić, podać jakieś tam rzeczy i tak dalej, zgodnie z przepisami odnośnie legitymowania, które państwa obowiązują. Ja się legitymuję tutaj i każdemu zalecam w strefie takiej nadgranicznej, straży granicznej, bo już policji niekoniecznie, ale w straży granicznej to legitymować w moim odczuciu należy się. I tyle. Że kolega sprawdzi, wszystko podejrzewam będzie ok. I to tyle. Dokładnie tak będzie, proszę pana. No, musi tak być. Nie jestem ani osobą poszukiwaną, ani niczym tak. To jest trochę zimno. No jeszcze nie jest źle. Nie, nie jest źle. Dzisiaj nie wieje. Także Tu to jest akurat. na plusie. Gorzej jak przyjdą naprawdę te minusowe. Nie jest taka tragiczna pogoda. Ciężko. Nie ma śniegu. Ogólnie ciężko się w tym czasie takim pracuje? To tak już tak nawiasem mówiąc, czy państwo tu nie odczuwacie tak różnicy mocno? Mniejszy ruch pewnie, co? Znaczy ruch na pewno mniejszy, ale więcej czegoś innego. Więcej czegoś innego, okej. Tam ja nawet szczegółów nie chcę znać, więc Nie mogę zdradzić. tak myślałem. Także to taka sytuacja, no i niestety no, czasami bywało różnie i dlatego. Wiadomo, no takie czasy, dlatego mówię, no spokojnie. Oby nie były gorsze. Bo Oby nie były niestety gorsze, to no wygląda, pana, że może być niestety o wiele gorzej. Czego życzę panu i sobie, żeby nie były gorsze. A już tak zmieniając temat, piłkę nożną oglądamy? Oglądamy. No To co tam w jest? środę pan ma akurat wolne w tym No czasie? właśnie, mam wolny, dlatego chcę zapytać, no to jak dobrze, to... No to co... Ale niestety może być tak, kurczę, że tak patrzyłem, wystarczy, że Argentyna się zepnie, a Arabia wygra i my odpadamy wtedy. Tak, no niestety, To Lewandowski tak karty różowo się zemści. wygląda. No oby jakiś remis się udał zrobić, nie? Ewentualnie, żeby Meksyk tam wygrał. coś, no, I nie bo- dużo, No zaznaczam. to tak jak pamiętam, jak my mamy liczyć na siebie, to nie kieruję kamery na pana, żeby tam specjalnie pana nie irytowało to. A co, cały czas nagrywa? Ja proszę pana nagrywam ogólnie cały czas. Tej akurat nie mam włączonej, ponieważ no niestety ja chodzę w takie różne miejsca, które mnie interesują, no i zdarzają mi się tam różne takie, że tak powiem, czasami przyjemne dyskusje, ale czasami mniej przyjemne. No, w W związku dzisiejszych z czasach czym, szczególnie. no niestety. ja rozumiem, nie? Natomiast... Ale nie mówię o nas, mówię o Nie, ogólnie o nie, ludzi. nie. Ja o ze ludziach. Strażą Graniczną, proszę pana, nie miałem żadnego problemu. Nigdy specjalnie. Raz do mnie kiedyś tam Zakopano chyba wyszło 2 panów, ale ja do końca nie wiem, czy oni byli ze straży, bo tak właściwie to tylko zamienili ze mną 2 słowa i poszli, więc nie mam żadnych, że tak powiem, negatywnych odczuć w tej kwestii. Także czekamy do jutra i zobaczymy. No, oby tam jakoś się udało na tym mundialu wyjść z tej grupy, bo to już dawno się nie udało, nie? Zawsze na mundialu przez ostatnie, nie wiem ile, w którym to roku, 82 czy? No w każdym razie Dawno. to słabo to wyglądało w naszym wykonaniu z reguły. Od No ich z reguły, lat. no od 40. Myślałem, że Niemców pogonią, ale niestety prześlizgną No, się wśród swędów. tam się jakoś ta Kostaryka, Teraz nie wiem jak Kostaryką to się właśnie stało, wygrają że ta wysoko, Kostaryka, podejrzewam z 3-4-0 Kostaryka i z wyjdą. Japonią. A Hiszpania ogoli chyba Japonię, tam, o ile się nie mylę. To tak może być dokładnie, jak pan mówi. Jakby pan miał dowód, to by było jeszcze szybciej. Bo to, Ja rozumiem, wie bo pan, to ale... przykładamy cyk i Tak. idzie maszynowo, a to wszystko teraz ręcznie nie? trzeba Natomiast niestety wie pan, z tym wprowadzać. przykładaniem ja też jestem taką osobą, która jak ma dowód, to ja nie daję nikomu go do ręki, chyba że pan przyszedł z maszyną i Nie no, przykuł, tak nie da rady niestety. Bo to jest... przyłożył, nie? Bo to To tak... ja bym mógł ewentualnie poprosić pod pawilon, żeby pan no, obserwował. Widzę, że z panem byśmy się dogadali, także nie nie widzę. Tak, żeby Tym bardziej wszyscy mnie to byli cieszy. dogadani. Dlatego Dobrze, wiedział, dobrze. że nie będzie. Ja już nie będę tutaj Ciekawy byłem, jak to tu jest, czy jest tu spokój, czy... Oby tak zostało, że tak powiem. To jest istotne, znaczy dla mnie. Ogólnie jest to istotne, żeby tak nie wpadać właśnie w taką rutynę, że ktoś przychodzi, coś od kogoś chce, ma uprawnienia, to za dużymi uprawnieniami idzie duża też taka odpowiedzialność i Nie, trzeba podchodzić, ja tak uważam osobiście, ludzko zawsze. Przepisy są Dokładnie. sztywne, a trzeba czasami je lekko, ewentualnie w jedną lub w drugą dostosować do sytuacji. Od razu panu Jak się- mówię, że jakby mi się zdarzyło gdzieś publikować coś tutaj,
to oczywiście ani pana twarz, ani tam dane, ani nic nie będzie upublicznione nigdzie. Nigdy tego nie robię. No jeden wyjątek mi się w życiu zdarzył, ale to już była taka sytuacja, może nie ekstremalna, ale mocno irytująca. Ale tak to ogólnie nie ma żadnego powodu, żeby cokolwiek tutaj ujawniać w związku z panem i z kolegą. Znaczy, ogólnie ja uważam, że skoro żyjemy w Polsce i tak jak pan jest obywatelem Polski, tak? No to żyjemy w jednym kraju, jesteśmy jednak, tak? To nie jest, nie wiem, Rosjanin, który złamał przepisy, chcąc wjechać lub wyjechać, tylko no, żyjemy w kraju, no nie możemy być traktowani, ja tak uważam, gorzej niż osoby, które tu przyjechały, tak? Cieszy mnie pana postawa. Ktoś mu długo schodzi. No spokojnie. Ja mówię, że tak powiem, zakładałem, że może się wydarzyć jakaś taka sytuacja, więc jak nie mam przy sobie dowodu, to trochę to potrwa, to trudno. Takie w cudzysłowie ryzyko. No ładnie to miejsce tu jest utrzymane, widzę. Podoba mi się. Ładne, ale puste. A nie macie takich do sprawdzenia, jak policja? Takie te MTN, podobnego. coś tam macie? Dlatego mówię, jakby był dowód, to tylko odbity został i to wszystko, i moment, a tak jak muszą wszystko wpisywać z palca. Rozumiem. Przepraszam pan, Co nie rozczytałem? Tam miałem... Zasady pan zna od razu, póki mam jeszcze chwilę, że w rejon granicy nie wolno się zbliżać, tak? To wszystko pan wie, czy tutaj jest przejście graniczne, mówię o granicy Nie, państwowej. proszę pana, ja Wszystko pan rozumiem, wie, ja tak? drogami takimi tylko i wyłącznie żadnymi tam Tak, drogami nie podchodzę, Tak żeby informuję, tam że mnie zabłąkana jakaś nie trafiła. Nie, tylko przy w ogóle przejście do tego cały wyznaczone. pic mojej takiej działalności, którą sobie prowadzę, polega na tym, że jestem właśnie w miejscach takich dobrze widocznych, gdzie można dojść. Dozwolonych. Tak, dozwolone, skąd można filmować i tak dalej, nie? Całe to nie polega to na skradaniu się, czy ja bym się tu czołgał, Nie, czy ja tam tylko informuję, został, nie? że... Czy pan, Znam, ale dziękuję za przypomnienie. To już nie będę się powtarzał. Jak pan mówi, że się interesuje. Kojarzę też Państwa ustawy, dlatego mówię, jak gdzieś jadę i domniemuję, że może się zdarzyć jakaś sytuacja, to sobie przeczytam przepisy, zobaczę co tam jest. Ciekawa sytuacja na przykład ze Strażą Graniczną jest taka, że większość tych służb, która legitymuje obywateli, na końcu ma obowiązek poinformować o możliwości złożenia zażalenia do właściwego miejscowego prokuratora. A Straż Graniczna nie musi o tym, chociaż taka możliwość jest, ale informować o tym nie musi. Sporo tych znaków na krótkim odcinku. Też dobrze. Wjeżdżający. No tak, w sumie granica unijna. Pokazane gdzie, jakie prędkości. Może system czasem się nie działać, zawiesił się. No to tak właśnie jest, właśnie pustnego to długo schodzi. A przy dowodzie to mówię, to maszyna wtedy leci. Ja wiem, ale ja też specjalnie, bo skoro nie ma obowiązku... Ja powiem to- tak, ja jestem funkcjonariuszem, ale zawsze mam dokumenty, bo wiem, nawet dla policji, bo wiem, że to będzie o wiele krócej, to nawet dla mnie jest lepiej, jak to szybko pójdzie i nie muszę później właśnie siedzieć i czekać i się, No, nie pana wiem, to i się tak- denerwować. Za dużo policja pana chyba nie Nie legitymuje. no, zdarza się, nie powiem, że nie. Ale to zawsze dowód, wszystko oni spojrzą, cyk, cyk, wszystko wrzuci, to jest moment. Okej. Mimo, że wiem, że nie trzeba mieć i tak dalej, ale ja mówię o sobie, że ja i tak mimo wszystko zawsze mam. W porządku. To dla mnie, dla spokoju i czasu, o tak. Taki najpopularniejszy błąd osoby, które nie są przygotowane do przekraczania granicy to według pana doświadczenia popełniają, tak żeby powiedzmy, że zobaczy to ze 100 000 osób. To jaki błąd taki najczęściej występuje? To osoby jak U tych osób, przyjeżdżają. które przekraczają, No, że nie mają dokumentów. Na przykład. dokumentów nie mają. Jadą, nie wiem, z Niemiec, skądś i tyle kilometrów, 1000 i on zapomniał paszportu Aha. albo czegoś, Dobra, czyli zostawił w domu. Najważniejsze, żeby mieć dokumenty. I to sprzedane? tak, no to chwileczkę trwało, bo tam system nie Nie otworzył. szkodzi, E, liczyłem. A się z jeszcze tym. mam takie pytanie, bo pan przyszedł tutaj pieszo, to skąd pan przyszedł? Z Braniewoż?
Nie. No pan nie chce powiedzieć, no przecież rozmawiałem z panem. Chodzi pan. Mówił pan, że tam gdzieś niedaleko samochód zostawił, Ale gdzieś tu niedaleko Braniewa mieszka, ale nie chce pan powiedzieć Nie, gdzie. nie mówiłem, że niedaleko w Braniewa mieszkam. Mieszkam trochę dalej. Mieszkam, mówię, jakieś w obrębie 200 km, ale no aż adresu to pan w systemie jak sprawdzi, to mój adres jest. Pan widział moją twarz, więc powinna się zgadzać. Jak policja zawsze widzi moją twarz, jak gdzieś mnie tego, więc adres to jest tam inna sprawa. Rozumiem, nie? rozumiem. A mam takie pytanie, nagrywał pan teraz? Cały czas, proszę pana. Tak? Pana wizerunek ani tam dane osobowe nie będą nigdzie upublicznione. Jak nawet coś upublicznię, to zmienię głos i tak dalej. Także proszę się nie obawiać. Ja nie robię takich rzeczy co do zasady. No tak. Różnie to bywa, nie? Różnie to bywa. Wszystko? No i jeżeli pan nie chce powiedzieć, że to auto stoi, no Ja to... nie ma problemu, przecież ja zaraz wrócę. No to czy jak powiem panu, czy nie powiem, no stoi jakieś tu, nie wiem ile to jest, może ze 400. Jak ten kościół jest, czy co tutaj jest po lewej stronie, tak chce pan podejść ze mną? Że A, podejść. czyli tam na tym, gdzie był kantor wcześniej, tak? Ja nie wiem, A, proszę pan pana, pierwszy ja raz nie jestem. To, ale powiedzmy, że jak tu pierwsza w lewo, to z Wiele, co to 200 metrów pierwsza w lewo i stoi tam moje auto. Jak pana już tak mocno to interesuje, to... Nie, no tak, pytam krótko. Mam panu tu zajechać, bo ja za chwilę Nie, będę nie, wracał, to ja mogę panu zajechać tu, zaświecę światłami panu, tak się pożegnam z panem. Wszystko? Rejestrację pan chce, mogę panu podać. Nie, no, nie jest pan tutaj teraz Pieszo z pan autem przyszedł. swoim. Pieszo pan przyszedł, tak? No więc właśnie. Wszystkiego dobrego panu życzę, do widzenia. Nawzajem. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Straż Graniczna, młodszy pro. Excuse me. Proszę pana, czy ja popełniam jakieś wykroczenie albo przestępstwo według pana? Czy stawanie, zatrzymanie pojazdów w miejscu niedozwolonym jest przestępstwem czy wykroczenie? Excuse me, please. Ja proszę pana się pana zapytałem, ponieważ to pan mnie zatrzymuje. Tutaj coś pan ode mnie Przyczyną było oczekuje. popełnione wykroczenie. Y'all fellas sure you want to ride this train? Pan powiedział o jakimś wykroczeniu. Na wjeździe stoję. No i co? Ale to nie jest przestępstwo. Jest wykroczenie. Wykroczeniem jest tutaj zatrzymanie się? Ho, ho, ho. Run.